Podczas dzisiejszego spotkania omówimy kolejną aplikację, która jest uruchomiona na serwerze aplikacji Platan, czyli Agent 003. Agent 003 jest to narzędzie do odsłuchiwania zarejestrowanych nagrań na serwerach telekomunikacyjnych Platana, Proxima i Libra. Agent 003 oparty jest na szyfrowanym połączeniu z centralą, a w centrali oczywiście musi znaleźć się narzędzie, które w trakcie realizowanych połączeń będzie miejscem, gdzie zapisywane są rozmowy i tą przestrzenią jest karta pamięci microSD, która montowana jest w serwerach telekomunikacyjnych Platan. Ważne, żeby ta karta była kartą typu industrial, czyli dawała dużą żywotność, jeżeli chodzi o częstą i dużą ilość odczytów i zapisów. Jeżeli chodzi o połączenie pomiędzy serwerem telekomunikacyjnym Platan a aplikacją, która posłuży nam do gromadzenia zarejestrowanych rozmów w centrali, i aplikacją, która udostępni te nagrania uprawnionym użytkownikom, Agent 003, to połączenie jest szyfrowane, czyli tutaj mamy zabezpieczenie przed ewentualnym niepowołanym dostępem. Warto również powiedzieć o tym, że na karcie SD nie ma systemu plików, czyli to, co zostało zarejestrowane na karcie SD, nawet jeżeli wpadnie w niepowołane ręce, to nie będzie do odczytania. Czyli jeżeli ktoś tą kartę SD włoży do czytnika kart pamięci w komputerze, to system operacyjny zgłosi mu, że przed użyciem tej karty trzeba ją sformatować, czyli ona jest nie do odczytania przez systemy operacyjne PC-towe. Jeżeli aplikacja Agent 003 może być zainstalowana na komputerze z systemem Windows, i tutaj od razu też istotna informacja, wcześniejsze wersje Agenta 003 do pracy wymagały środowiska Java. Przypominam, że od 2019 roku korzystanie z Java wymaga zastosowania licencji. Jeżeli klienci czy Państwo nie posiadacie licencji na używanie środowiska Java, wówczas możecie korzystać z tej Java, ale tylko i wyłącznie w wersji 8 Update 202. Wyższe wersje już niestety wymagają wykupienia licencji, bądź w takim przypadku można skorzystać ze środowiska OpenJava, z wersji 8 środowiska OpenJava i korzystać z najnowszych wersji tego środowiska. To również będzie działało. A dla osób, które chciałyby w ogóle zrezygnować ze środowiska Java w swoim systemie operacyjnym, należy w takim przypadku zainstalować najnowszą wersję Agenta 003, wersję 1.0047, która jest dostępna w naszych strefach serwisowych. Ważna tylko taka uwaga, że jeżeli ktoś już do tej pory używał Agenta 003, a nie chce utracić zarejestrowanych nagrań, w takim przypadku przed instalacją nowego oprogramowania należy odinstalować stare, zaznaczając opcję, aby na komputerze pozostały ustawienia systemowe zachowane oraz do tej pory pobrane nagrania. Po odinstalowaniu z zaznaczeniem tego checkboxa można zainstalować najnowszą wersję Agenta 003, która będzie uruchamiała się bez konieczności zainstalowanego środowiska Java na systemie operacyjnym i zachowa wszystkie nagrania. Będzie co prawda potrzeba prawdopodobnie na nowo wygenerowania kodów licencyjnych, ale w takim przypadku oczywiście po kontakcie z naszymi opiekunami regionu
otrzymacie Państwo nowe licencje dla tej nowej wersji Agenta 003. Czyli miejscem, gdzie tak naprawdę przechowywane są gotowe do odsłuchania rozmowy prowadzone przez serwery telekomunikacyjne Platan, Proxima i Libra, jest oprogramowanie Agent 003. W tej aplikacji również te pliki dźwiękowe są trzymane w postaci niejawnej i dopiero poprzez zalogowanie się do Agenta 003 przez klienta odsłuchującego nagrania następuje deszyfracja tego połączenia i odtworzenie nagrania poprzez wykorzystanie przeglądarki internetowej. Uprawnieni klienci Agenta 003 będą mogli pobrać to nagranie w wersji już wave'owej, tak aby przesłać dalej to nagranie, aby udostępnić już w otwartej formie innym osobom. Przypominam również o tym, że nagrania czy głos jest również daną osobową, wobec tego należy informować użytkowników o tym, że rozmowy mogą być nagrywane i przypominam również o odpowiednim regulaminie czy o regulaminie ochrony danych osobowych i również kasowaniu po przedawnieniu, po okresie, na który użytkownicy wyrazili zgodę na przechowywanie tych nagrań, kasowanie tych rozmów. Na szczęście w aplikacji Agent 003 mamy automatyczny mechanizm pozwalający na ustawienie okresu, po którym system czy oprogramowanie Agent 003 sam takie rozmowy usunie z systemu. W ramach zakupu pakietu startowego na nagrywanie rozmów w serwerach Proxima i Libra, również w tym pakiecie znajduje się oprogramowanie Agent 003 i w ramach tego pakietu startowego znajdują się dwie licencje na kanały nagrywania oraz licencja na konto administrator i konto nadzorca. To jest komplet startowy, taki pakiet startowy w momencie, kiedy klient kupuje nagrywanie rozmów w serwerach Platana. Do dyspozycji mamy 4 rodzaje kont. Administrator, użytkownik z uprawnieniami do zarządzania użytkownikami Agenta 003 oraz użytkownik, który może zestawić połączenie z serwerem Proxima bądź Libra. I tutaj uwaga, administrator nie posiada uprawnień do odsłuchiwania rozmów. Jest to jeden z elementów również zabezpieczających klientów, że integratorzy, którzy konfigurują system, nie mają dostępu do nagranych rozmów. Drugim kontem, który jest w pakiecie startowym, to jest nadzorca. Jest to użytkownik z uprawnieniami do odsłuchu nagrań wielu abonentów, czyli to może być użytkownik, który może odsłuchiwać wszystkie rozmowy wszystkich abonentów wewnętrznych, bądź w przypadku kilku nadzorców możemy tymi nadzorcami uczynić kierowników poszczególnych departamentów w organizacji i ci menadżerowie będą mogli odsłuchiwać rozmowy tylko i wyłącznie przez swój zespół. Dodatkowymi kontami, które możemy uruchomić w aplikacji Agent 003, to jest użytkownik typu klient, czyli użytkownik, który może odsłuchać tylko i wyłącznie na przykład swoje nagrania, oraz dla zwiększenia bezpieczeństwa, dla dodatkowego backupu zachowanych rozmów dostępne jest konto archiwizator, dzięki któremu można podłączyć Windowsowe oprogramowanie archiwizator, które będzie pobierało z Agenta 003 rozmowy
i zapisywało na przykład na jakimś dysku sieciowym jako backup. Aplikacja Archiwizator może pracować z wieloma centralami, z bramami VoIP-owymi Platana, jak również z wieloma aplikacjami Agent 003. Czyli jeżeli mamy organizację wielooddziałową, w każdym oddziale jest realizacja nagrywania rozmów i użytkownicy posługują się agentem 003, możemy stworzyć centralne miejsce, gdzie zainstalujemy archiwizatora i wszystkie te nagrania z wszystkich lokalizacji będziemy gromadzić w jednym miejscu. I zalecanym przez nas miejscem do korzystania z agenta 003 jest serwer aplikacji Platan, który, jak na poprzednim naszym spotkaniu z cyklu Platanowe Czwartki mówiłem, zawiera również Call Monitor, Platan Contacts i aplikację Fax Server. Jest to niezależny komputer, jesteśmy uniezależnieni tak jakby od elementów, które dzieją się na komputerach użytkowników. Jest to dedykowany sprzęt, który gwarantuje nam, że na bieżąco te rozmowy będą pobierane przez agenta 003. W takim układzie przejdźmy do konfiguracji systemu, tak aby można było z tego agenta 003 korzystać. W pierwszej kolejności oczywiście musimy skonfigurować system telekomunikacyjny. Aby móc korzystać z nagrywania rozmów, ważne jest posiadanie licencji na nagrywanie rozmów. Licencje sprzedawane są co 2 kanały, czyli minimalna licencja na 2 kanały nagrywania, czyli 2 jednoczesne rozmowy możemy zarejestrować w systemie. Kolejnym elementem jest obsadzenie karty SD w systemie i po obsadzeniu karty pamięci należy tą kartę sformatować z poziomu centrali. Nie formatujemy karty w PC-cie z systemem plików. Musi to odbyć się bezpośrednio na centrali przy pomocy oprogramowania do zarządzania centralą telefoniczną. Jeżeli hardware'owo i licencyjnie jesteśmy już przygotowani, to co nam pozostaje, to ustawienie odpowiednio konfiguracji systemu i najczęściej spotykanym sposobem jest ustawienie poprzez wprowadzenie uprawnień w klasie usług dla abonentów, zdefiniowania, w jakich przypadkach ma następować nagrywanie rozmów. Na cele szkoleniowe przygotowałem klasę ruchu, w której mamy ustawione nagrywanie we wszystkich możliwych przypadkach, czyli nagrywane będą przychodzące połączenia miejskie, wychodzące połączenia miejskie oraz połączenia wewnętrzne. Dla grupy użytkowników możemy również stworzyć klasę ruchu, w której zaznaczymy opcję nigdy nie nagrywaj. To spowoduje, że nawet kiedy trwało nagrywanie i połączenie trafiło do użytkownika z przypisaną klasą ruchu, w której zaznaczono opcję nigdy nie nagrywaj, to na czas prowadzonej rozmowy z tym użytkownikiem system nie będzie rejestrował tej rozmowy. Po tak skonfigurowanym systemie telekomunikacyjnym pozostały nam ostatnie 2 elementy, a mianowicie ustalenie adresu IP centrali, który będzie nam potrzebny do zestawienia połączenia pomiędzy aplikacją Agent 003 a serwerem telekomunikacyjnym oraz
ustawienie hasła, które jest jednocześnie kluczem szyfrującym rozmowy. Domyślnie jest to hasło 8 piątek, które możemy zmodyfikować w menu Administracja, zmiana hasła. Uwaga, jeżeli były już zarejestrowane jakieś rozmowy przez agenta 003 i następuje zmiana hasła w serwerze telekomunikacyjnym i również to hasło wprowadzamy do agenta 003, to poprzednie nagrania nie będą deszyfrowane przez agenta 003, a tym samym nie będą widoczne przez użytkowników. Dlatego istotne jest, abyśmy pamiętali hasło, które wprowadzimy i aby to hasło było wprowadzone przed rozpoczęciem nagrywania, tak aby od samego początku mieć możliwość deszyfrowania zarejestrowanych rozmów przez agenta 003, tym samym dając możliwość odsłuchania tych rozmów użytkownikom. Kolejnym etapem jest przejście do agenta 003. Ja ponownie posłużę się serwerem aplikacji Platan. Przechodzę do aplikacji Agent 003. Wprowadzam nazwę użytkownika i hasło. Pierwsza nazwa użytkownika i pierwsze hasło dla administratora jest to admin pisane małymi literami. Po wprowadzeniu poprawnych danych autoryzacyjnych otwiera nam się okno, w którym dostępne mamy 4 zakładki. Użytkownicy, czyli miejsce, gdzie możemy zdefiniować użytkowników, konfiguracja połączenia z centralą, możliwość skonfigurowania powiadomień w przypadku, gdy na przykład nie będą przychodziły przez określony czas żadne nowe nagrania z centrali telefonicznej oraz możliwość integracji z oprogramowaniem Platan Contacts LDAP w celu dopisywania do numeru opisów z kontaktami, tak aby łatwiej zidentyfikować rozmówców. Na początek rozpoczynamy od konfiguracji połączenia z centralą. Przed skonfigurowaniem tego połączenia musimy pamiętać, że w celu wygenerowania licencji należy do Platana przesłać numer produktu, ale właściwy numer produktu zostanie wygenerowany dopiero po uzyskaniu połączenia z centralą. Także w pierwszej kolejności łączymy agenta 003 z centralą. Zapisujemy. Po uzyskaniu połączenia znika informacja o braku połączenia z centralą i jednocześnie zostaje wygenerowany numer produktu. Ten numer produktu przesyłamy do Platana, wprowadzamy klucz licencyjny otrzymany od Platana, zapisujemy i po poprawnym wprowadzeniu numeru licencyjnego znika również informacja o braku licencji. Mamy informację, jaki jest aktualny katalog nagrań, jaka jest jego pojemność, jaki jest jego rozmiar w tej chwili, jaki mamy przeznaczoną przestrzeń na katalog nagrań. Na serwerze aplikacji Platan jest to 600 GB. W przypadku instalacji Windowsowej możemy tutaj z suwakiem decydować, jaką przestrzeń na dysku przeznaczymy dla katalogu nagrań oraz pojawia się możliwość wprowadzenia okresu kasowania nagrań po określonym czasie od miesiąca do 60 miesięcy.
Oczywiście powinienem również powiedzieć o tym, że po wprowadzeniu właściwego parametru licencyjnego pojawi się informacja, ilu mamy administratorów, archiwizatorów, nadzorców i klientów. Mamy tutaj dwie wartości. Pierwsza wartość, czyli ta przed slashem, jest informacja, ile aktualnie takich użytkowników jest już zdefiniowanych w naszym oprogramowaniu, a po drugiej stronie informacja, ilu takich użytkowników możemy zdefiniować. Czyli administratora mam jednego zdefiniowanego i tylko jednego mogę mieć. Nie mam żadnego konta typu archiwizator zdefiniowanego, mogę mieć jednego. Mam zdefiniowane jedno konto typu nadzorca, maksymalnie mogę mieć dwóch. Nie mam żadnego konta typu klient zdefiniowanego, mogę mieć w tej licencji 10 klientów zdefiniowanych. Tym sposobem zestawiliśmy połączenie między agentem a serwerem telekomunikacyjnym. Dodatkowymi elementami są możliwość zdefiniowania konfiguracji powiadomień, czyli w aplikacji Agent 003 możemy zdefiniować konto mailowe, czyli mając konto na przykład jakieś firmowe, definiujemy tutaj wprowadzamy dane tego konta mailowego i z tego konta mailowego będą przychodziły na zdefiniowane adresy odbiorców informacje o braku nowych nagrań, w przypadku gdy tych nowych nagrań nie będzie przez 3 dni. Mamy możliwość również powiadamiania o nadmiernej liczbie błędów na karcie SD, czyli będziemy mieli informację, że na karcie SD centrala wykryła dużo tak zwanych bad sektorów, ale abyśmy tą informację mogli otrzymać, potrzebne jest wprowadzenie w konfiguracji agenta 003 hasła instalatora, czyli tego najważniejszego dostępu do centrali, tak aby agent te informacje serwisowe otrzymywał. I w przypadku tych dwóch zdarzeń system będzie przesyłał informacje o braku nowych nagrań bądź o nadmiernej liczbie błędów na karcie SD. Dobrze jest również wpisać opis serwera agenta 003. Jeżeli będziemy to kierować na konto integratora, to dobrze, żeby on wiedział, jakiej lokalizacji, jakiego klienta ta informacja dotyczy. No i mamy możliwość konfiguracji dostępu również do oprogramowania Platan Contacts. Podobnie jak w przypadku Platan Call Monitora, o którym mówiliśmy tydzień temu, o konfiguracji i co zyskujemy dzięki skonfigurowaniu połączenia z oprogramowaniem Platan Contacts powiemy sobie na kolejnym naszym spotkaniu. Ostatnią rzeczą, którą należy skonfigurować, to konfigurujemy użytkowników. Jak wspomniałem, mamy jedno konto nadzorca, które zostało już skonfigurowane. Zmienimy mu może nazwę na bardziej polską, na przykład nadzorca. Przez moment miałem wahanie i chciałem powiedzieć menadżer, faktycznie bardziej po polsku. Hasło jakieś wprowadzę w tej chwili proste, ale pamiętajmy o tym, aby wprowadzać hasła skomplikowane, czyli długie, zawierające małe, duże litery, jak również cyfry i znaki specjalne. Możemy zaznaczyć opcję umożliwiającą temu klientowi pobieranie nagrań w postaci czystego wave'a oraz zaznaczamy, których rozmówców nagrania będzie mógł ten użytkownik pobierać. W związku z tym, że zależy mi, abyśmy mieli wszystkie informacje, to pozwolę sobie z Shiftem zaznaczyć wszystkich
użytkowników zdefiniowanych w centrali, przerzucić ich do drugiej strony tabeli, czyli tych wszystkich użytkowników nagrania będzie widział nadzorca, zapisuje zmiany. Dodam jeszcze jednego użytkownika typu klient. Wprowadzę hasło, typ użytkownika klient, dodaj użytkownika i użytkownikowi w takim przypadku mogę również nadać uprawnienie do pobierania nagrań, mogę zmienić typ konta. Przy typie konta klient ustawiam konkretnego użytkownika, których rozmowy będzie ten użytkownik odsłuchiwał. W tym przypadku zaznaczę konsultanta numer 1, czyli numer 107. Zapisuję zmiany. Na liście zdefiniowanych użytkowników w tabeli widzę nazwę użytkownika, czyli login, widzę typ konta oraz czy dane konto posiada uprawnienie do pobierania nagrań. Kolejnym użytkownikiem jest archiwizator, czyli do łączności z zewnętrzną aplikacją archiwizatora, który będzie mógł archiwizować na wskazanym dysku wszystkie nagrania. Dodaję to konto archiwizator i dla archiwizatora nie wybieram już, jakie rozmowy będą, że tak powiem, do jakich rozmów abonentów wewnętrznych ma uprawnienie archiwizator, bo archiwizator ma dostęp do wszystkich nagrań, tak aby zrobić backup zarejestrowanych rozmów w agencie 003. Po skonfigurowaniu konta połączenia pomiędzy agentem 003 a serwerem telekomunikacyjnym, po zdefiniowaniu użytkowników, możemy przystąpić do omówienia konta klient, jak również konta nadzorca. Wyloguję się z konta administrator, zaloguję się na konto nadzorcy. Po zalogowaniu nadzorca widzi wszystkie rozmowy użytkowników, do których ma uprawnienie. I z tej pozycji może również odsłuchiwać te nagrania. Wykonamy jedno połączenie. Dzień dobry. Witamy w firmie ABC. Informujemy, że wszystkie rozmowy mogą być nagrywane. Jeżeli nie wyrażasz zgody na nagranie, prosimy o przerwanie połączenia. Teraz nadszedł czas na wybranie numeru, z którym chcesz się połączyć. Nasz zespół doradców i ludzi. Połączmy się z konkretnym abonentem 107. Odbieram połączenie. Mamy lekkie sprzężenie, przepraszam za to. Dobra. Zakończymy tą rozmowę. I po zakończonej rozmowie musicie też Państwo pamiętać, że ta rozmowa, w związku z tym, że to nie jest system plików, więc tutaj nie mamy czegoś takiego, że na karcie SD został zamknięty jeden plik z nagraniem, będzie system potrzebował chwili, zanim ta rozmowa pojawi się w tym całym wykazie rozmów prowadzonych przez konkretnego użytkownika.
Warto również pamiętać, że w widoku nadzorcy, jak również klienta, co za chwileczkę pokażę, domyślnie filtr ustawiony jest na bieżący dzień. Jeżeli będziemy potrzebowali nagrań starszych, wówczas musimy zmienić parametry filtru, czyli wskazać od jakiej daty, godziny, do jakiej daty i godziny rozmowy dłuższe niż zawierające odpowiednią frazę, czyli na przykład konkretny numer miejski bądź konkretnego abonenta wewnętrznego, czy rozmowy miejskie, czy wewnętrzne. Z tych narzędzi filtrujących możemy skorzystać, aby odsłuchać rozmowy. Wykonywałem to połączenie do konsultanta numer 1, wobec tego wyfiltruję rozmowy konsultanta pierwszego. OK. Filtruj. No jak widać, w tej chwili jeszcze nie ma żadnej rozmowy pobranej przez agenta 003, która znalazłaby się w wykazie. Czekając na połączenie czy na to nagranie, które za chwilę pojawi się w agencie 003, pamiętajmy również o tym, czy to na koncie administratora, czy na koncie nadzorcy, czy innych klientów, aby po wprowadzeniu danych przez administratora każdy z użytkowników zmienił hasło dla bezpieczeństwa. Oczywiście należy mieć zawsze ograniczone zaufanie nawet do administratorów systemu i warto, żeby skoro administrator nie ma możliwości odsłuchiwania zarejestrowanych nagrań, to w związku z tym, że on konfigurował dostęp dla użytkownika, to on to pierwsze hasło zna. Więc aby mieć 100% pewność, że tylko i wyłącznie właściciel tego konta agenta 003 zna hasło, należy po pierwszym zalogowaniu hasło w systemie zmienić. Pojawiło się nagranie, które przed chwilą wykonywałem. W tym momencie klikając odtwórz. Odbieram połączenie. Mamy lekkie sprzężenie, przepraszam za to. Tak, czyli zarejestrowano, to nagranie zostało zarejestrowane. W tej chwili opis został pobrany bezpośrednio z opisu centrali, czyli linia miejska, przez którą przyszło to połączenie. W systemie, w mojej Proximie opisany jest jako SIP-Trunk Platan. Mamy informację o czasie trwania i do kogo było to połączenie kierowane. Chciałbym zwrócić tutaj jeszcze jedną uwagę. Ja wyczyszczę filtr. Nie udało mi się wyczyścić. Dobra. OK. Filtruj. Mamy ten cały zestaw, natomiast chciałem zwrócić uwagę na połączenia, które mają dodatkowo taką rubryczkę więcej. To oznacza, że to połączenie nie skończyło się tylko i wyłącznie na jednym połączeniu, mogło być ono przekazywane i tak na przykład tutaj nie pamiętam, jakie testy wykonywałem przed naszym spotkaniem, ale tu mamy sytuację, w której połączenie było zawieszane, holdowane i przełączane i w związku z tym jest ono tutaj podwójnie pokazywane. Może wezmę takie jakieś starsze nagranie sprzed roku. Zobaczymy, czy posiadam takowe. Filtruj. Tak. O. I tutaj mamy rozmowę, która przyszła na linię miejską, następnie została skierowana do abonenta 105.
Później znowuż prawdopodobnie była holdowana i nie można było jej i później powrót do tego połączenia. Także tutaj również w agencie 003 będziemy widzieli pewną historię połączeń, która była realizowana w ramach danych połączeń, które zarejestrowała karta SD. No i oczywiście menadżer, któremu nadaliśmy możliwość pobrania nagrania, może w tym przypadku pobrać to nagranie do pliku. Pozwól otwierać. Nagranie zostało pobrane i jeżeli odtworzymy już teraz jako normalny WAV, tak, nazwa pliku, to też tutaj pokażemy, nazwa pliku jest w formacie data, godzina połączenia, numer inicjujący i numer wewnętrzny, czy akurat w tym przypadku numer wewnętrzny, na który takie połączenie zostało skierowane. Także tutaj również, jak już mamy odkodowany ten plik wave'owy, mamy możliwość po nazwie pliku też zlokalizować rozmowę z danym numerem konkretnego dnia o konkretnej godzinie. Kolejnym użytkownikiem jest klient. Zaloguj. No i klient widzi tylko i wyłącznie rozmowy prowadzone przez siebie. W związku z tym bez konieczności zakładania filtru mamy to jedno połączenie, które możemy odsłuchać. Jednocześnie nie nadaliśmy uprawnienia do pobierania nagrań, wobec tego również ta informacja, czy ta funkcjonalność nie jest zwizualizowana na koncie tego użytkownika. Możemy tylko i wyłącznie odsłuchać tą rozmowę. Konto typu klient również może odpowiednio wyfiltrować sobie rozmowy, które w danej chwili chce mieć zwizualizowane. No i ostatnie z kont, które definiowałem, czyli archiwizator. Ono też może być uruchomione jako typ klienta agenta 003, nie tylko przez aplikację archiwizator. I tutaj również widzimy wszystkie rozmowy, które zostały zarejestrowane przez agenta 003, przez aplikację agent 003, pobrane, gotowe do odsłuchania i one wszystkie są gotowe do połączenia się przez oprogramowanie archiwizator w celu pobrania i zachowania jako backup bezpieczeństwa zarejestrowanych rozmów. To tyle, jeżeli chodzi o prezentację tego oprogramowania Agent 003. Bardzo proste i łatwe w obsłudze oprogramowanie, dające łatwy dostęp do rozmów. Pozwolę sobie w tej chwili odpowiedzieć na kolejne pytania, które w międzyczasie się pojawiły. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to również proszę o ich zadawanie. Jak prawidłowo ustawić nagrywanie w schematach dzwonienia? Dobrze, to już też odpowiem od razu, czy pokażę od razu na to pytanie. Natomiast nie ma, ja nie za bardzo rozumiem pytanie prawidłowo ustawić, bo wszystko zależy, co chcemy nagrywać. Ja wspomniałem już o tym, że sugeruję, aby ustawiać nagrywanie na abonentach wewnętrznych. Natomiast na schematach dzwonienia już tego nagrywania nie ustawiać ze względu na to, że nagranie rozpocznie się od momentu, kiedy dany użytkownik z daną klasą ruchu, mającą opcję włączenia nagrywania, podniesie słuchawkę. Od tego momentu włączy się nagrywanie. Natomiast jeżeli klientom będzie zależało na tym, aby nagrywać chociażby komunikaty odtwarzane na schematach dzwonienia, wówczas w menu dystrybucja ruchu schematy dzwonienia
wyedytuję schemat, z którego ja korzystam. Mamy schemat, w którym znajduje się poziom pierwszy jako powitanie i informacja o nagrywaniu, czyli na poziomie pierwszym odtwarzam komunikat z informacją o tym, że rozmowy mogą być nagrywane. Tą zapowiedź odtwarzam jednokrotnie, nie wykonując połączeń do żadnej grupy wspólnego wywołania. Wyłączam również możliwość wybierania w DTMF-ie, czyli zmuszam tak naprawdę osoby dodzwaniające się na ten schemat do wysłuchania komunikatu z informacją o nagrywaniu. Następnie, gdy minął czas, w moim schemacie system przechodzi na poziom drugi, gdzie będzie sprawdzana tablica DDI, jak również będzie załączona zapowiedź z możliwością wybrania numeru wewnętrznego. Jeżeli chcemy, aby w nagraniu było już również nagrana ta informacja o tym, że został odtworzony komunikat o nagrywaniu, w takim układzie już tutaj można to nagrywanie włączyć. Na poziomie drugim z kolei włączam sprawdzenie tablicy MSN DDI, czyli również przed połączeniami DDI-owymi na poziomie pierwszym miałem odtworzony komunikat o nagrywaniu. Następnie, jeżeli numer znajduje się w tablicy MSN DDI, połączenie kierowane jest do konkretnego użytkownika. Jeżeli nie, to zostaje odtworzona zapowiedź z funkcją DIS-a, czyli z włączoną opcją z wybieraniem. I tutaj w przypadku tego schematu ja również jeszcze nie włączyłem nagrywania, bo nie chciałem, aby również było nagranie z tej DIS-y. Ja chcę nagrywać tak naprawdę tylko i wyłącznie rozmowy, które faktycznie się odbyły przez konkretnych konsultantów. Stąd skorzystałem z mechanizmu nagrywania już po podniesieniu słuchawki przez konkretnych abonentów. Rozumiem, czyli tutaj klient wymaga, aby nagranie o tym, że było wysłuchane informacja o nagrywaniu, została zarejestrowana. To w takim układzie już na tym pierwszym poziomie, czyli w miejscu, gdzie odtwarzana jest zapowiedź z informacją o nagrywaniu, należy włączyć to nagrywanie, tak? Czyli włączamy nagrywanie rozmów. Czy są może jeszcze jakieś pytania? Jaka jest różnica między wysokim a niskim priorytetem? Dziękuję za to pytanie, bo bardzo ważne pytanie, które i o tym temacie zapomniałem wspomnieć. Jak wiemy, każdy ogranicza koszty, więc jednym z kosztów, który na pewno klient będzie myślał, to jest liczba licencji. W moim przypadku mam licencję na 10 kanałów nagrywania. Za pomocą ustawienia wysokiego i niskiego priorytetu mogę decydować, czy będą rozmowy ważniejsze do nagrania, bądź mniej ważne. Jeżeli mamy ograniczony zasób licencji na kanały nagrywania, załóżmy 10, i w tej chwili trwa 10 rozmów w systemie i one wszystkie są nagrywane, natomiast załóżmy, że jedna z tych prowadzonych rozmów ma ustawiony niski priorytet nagrywania, to w przypadku, kiedy przyjdzie 11 połączenie i to 11 połączenie będzie oflagowane, że ma być nagrane z wysokim priorytetem, wówczas system przerwie nagrywanie rozmowy o niskim priorytecie i rozpocznie nagrywanie o wysokim. Czyli tak naprawdę rozmowy, które są nagrywane z wysokim priorytetem, nigdy nie zostaną przerwane. Po prostu kolejna rozmowa z wysokim priorytetem nie zostanie nagrana. Natomiast rozmowy, które są aktualnie rejestrowane z niskim priorytetem, jeżeli przyjdzie kolejne połączenie i nie będzie więcej wolnych licencji na kanały nagrywania,
a będzie ono miało status wysokiego priorytetu nagrywania, wówczas to połączenie o niskim priorytecie zostanie przerwane, jeżeli chodzi o nagrywanie, bo połączenie będzie dalej trwało, tylko że ono nie będzie już dalej nagrywane. Taka jest różnica między wysokim a niskim priorytetem. Nie widzę więcej pytań. Jeżeli się pojawią, to tak jak przy każdym naszym spotkaniu, proszę o kontakt z naszymi opiekunami regionu. Zapraszam do kontaktu również ze mną. Dziękuję za wspólnie spędzone czwartkowe przedpołudnie. Do zobaczenia, do usłyszenia 11 maja, gdzie na spotkaniu z cyklu Platanowe Czwartki omówimy kolejną aplikację znajdującą się w agencie, w serwerze aplikacji Platan, a mianowicie Platan Contacts. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.